Uwaga, nagrywam właśnie bardzo randomowo, ale jest to wielki dzień. 29... coś jest? 29 listopad. 22. Właśnie nasza aplikacja o wizę jest gotowa i ją właśnie będziemy wysyłać. Jakbyście się zastanawiali, to tak to wygląda. To jest już oczywiście ostatnia strona. Tutaj trzeba tylko dokumenty załączyć, o jakie proszą. Było 22 strony samego formularza, które wypełniliśmy. Dokumenty zebraliśmy, dołączyliśmy i teraz idziemy dalej. Teraz ten przykry proces, czyli płatność. Next. Halo, witamy, zbieramy się. Przywitaj się. Halo! Nasza choinka, jak widzicie, jeszcze stoi. To jest ostatni raz, jak ją widzimy w te święta. Jak wrócimy, będzie już zdjęta i będzie połowa stycznia. Znaczy, jak ją zdejmiemy, to będzie zdjęta. A teraz zabieramy się już na lotnisko. Jesteśmy spakowani. Trochę to zajęło, trochę było z tym zachodu, ale się udało. Jesteśmy spakowani na 3-tygodniową podróż po Azji i zapraszamy Was z nami. Zabieramy oczywiście kamerę, będziemy nagrywać. A jeszcze zebraliśmy się tutaj w ten... Chodź tutaj. Co? Zebraliśmy się tutaj w ten piękny moment, żeby powiedzieć, że co się stało. Wiza przyszła. Dostaliśmy wizę. Wreszcie się udało. Nawet nie wiecie, jaki to jest kamień z serca nam spadł. My nawet nie wiedzieliśmy w ogóle, że mieliśmy taki kamień ciążący nam na sercu. Aż nie przyszła. Tak, aż nie przyszła. I niestety bardzo chcieliśmy w ogóle nagrać tą jakby reakcję, kiedy ona przyjdzie. Ale przyszła, jak byliśmy oboje w pracy. Patryk z ekscytacji od razu mi napisał, że przyszła. Ja z ekscytacji od razu powiedziałam wszystkim i oboje się bardzo ekscytowaliśmy. Teraz no już sobie naprawdę zbieramy na to lotnisko, bo nie ma czasu do stracenia. Mamy nasze kwiatki, których no nie chcemy, żeby nam umarły, ale też nie chcemy robić nikomu kłopotu i z kimś ich zostawiać. Dlatego zakupiłam tutaj im taką pompę, patrzcie, tutaj jest ustawione, że co 4 dni będzie przez minutę podlewała tą wodę do nich. I to po prostu jest rurka jedna, rurka druga. Tutaj jest wsadzone po dwie do kwiatka. I proszę, czy to nie jest genialne? Tak sobie pomyślałam, że w sumie nie wytłumaczyłam w ogóle, jaką my wizę dostaliśmy. Więc dostaliśmy wizę pracowniczą. Zasponsorowała nas firma, w której pracuje Patryk. Tak, do wizy pracowniczej ktoś musi sponsorować. Dlatego Patryk teraz musi pracować dla swojej firmy przez 4 lata, bo tyle jest ważna nasza wiza. A po 2 latach możemy aplikować o wizę stałą. Także my nie wiemy, jakie mamy jeszcze plany i co to będzie, ale jest taka opcja. Wiza na 4 lata jest, także możemy teraz żyć ze spokojną głową. A teraz stoimy w bardzo dużej kolejce, żeby dostać w ogóle karty pokładowe. I myślę, że jeszcze postoimy tu godzinę. I torby oddać. I torby oddać. Na lotnisku, jak widzicie, świątecznie, pełną parą. Wszyscy jadą do domu na święta, a my co? Dalej w świat. I już witamy się z Wami z lotniska z Wietnamu. Nie jest to nasza docelowa destynacja, bo jesteśmy na razie na południu Wietnamu, my jedziemy na północ. Nasz lot został opóźniony o 5 godzin, także nasza podróż nie zaczyna się najlepiej. Na imigracji czekaliśmy teraz 1,5 godziny. Ogólnie lotnisko jak lotnisko normalne, ale co mnie zaskoczyło, to to, że w wielu miejscach są po prostu takie kwiaty w doniczkach kolorowe. Wcześniej nigdzie tego nie widziałam. No a to nasz pierwszy raz w Wietnamie, także zobaczymy, co nas jeszcze zaskoczy. Tutaj jakaś taka ala świąteczna ozdoba, ale widzę, że to bardziej na celebrację Nowego Roku. Bardzo ładna. Od wyjścia wszyscy krzyczą tylko taksi, SIM card, taksi, SIM card. My nie potrzebujemy. O, tutaj też macie taksi. I jesteśmy na Domestic Terminalu. Tej linii nie polecamy. Wyobraźcie sobie siedzieć 8 godzin w takim Ryanerze. No cóż, ale chciałam powiedzieć tanio, ale tanio wcale nie było. Także przynajmniej dolecieliśmy cali i zdrowi. Mieliśmy naszą pierwszą kawę wietnamską, zwykłe latte, ale coś takie bardzo mleczne do latte im wyszło. Bo Patryk powiedział pani, że chce z mlekiem migdałowym. O, plastikowa słomka.
Z tym też tylko w Japonii też spotkaliśmy, nie już. Tak ogólnie nie ma. A pani chyba zrozumiała po prostu Patryka, że on chce więcej mleka. Więc dostaliśmy dużo mleka. Ale duże te kawy. Ale jedna taka kosztowała 15 zł, więc ceny całkiem spore, ale po prostu lotnisko jest naprzeciwko, więc dlatego i to jest jakaś sieciówka. Także jeszcze do normalnych cen wietnamskich dojdziemy. Przyszliśmy sobie coś zjeść do takiej kafejki, zakładam, że jakaś sieciówka. I patrzcie, za to wszystko zapłaciliśmy 9 dolarów, nie, 9 dolarów, tak? 9 funtów, 9... 45 zł. 45 zł około. A przed chwilą wrobiłam Patryka, że zapomnieliśmy aparat uschnąć i się zestresował. Zastanawiamy się, z jakiej strony tu jest ruch, bo motory objeżdżają nas z obu stron obecnie. Są ogólnie wszechobecne. A zauważyliśmy, że trąbienie to jest tutaj taki po prostu znak ostrzegawczy. Nasz pan na przykład bardzo lubi go używać. I ogólnie ludzie na ulicy lubią go używać. No widoki wokół są zdecydowanie ciekawe. Inne bardzo, prawda? Inne. Z lotniska mamy godzinę taksówką do domu. Ogólnie kosztowała 18 dolarów, więc jak na godzinę drogi to bardzo spoko. Pan sobie właśnie otworzył okno i plunął za okno, bo czemu nie? I jedziemy dalej. Jak widzicie, motorów jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Ale nie dziwię się, teraz są korki, oni sobie śmigają. Także przyjemnie. O, tutaj mamy jakiegoś krawca. My tutaj sobie dużo pozwiedzamy tym autem przez tą godzinę. Pan ogólnie, ten pan idzie z nami naszym tempem. Także chyba wyjdziemy zaraz i będziemy iść. Okablowanie bardzo boli, szczególnie informatyka. Ej, no działa, to działa. Jest dla mnie tutaj bardzo ciekawa w ogóle architektura tych domów. No pan uważa, uwaga na nas. Te domy, te budynki są od takich mega nowoczesnych, po takie tradycyjne. No wszystko, to jest po prostu mieszanka wszystkiego. Ale naprawdę wygląda to mega ciekawie. I ogólnie wszystko to wygląda bardzo, bardzo ciekawie i bardzo inaczej. Z Ubera postanowił sobie zatankować. Ile mówisz paliwo kosztuje? $1.33 za litr. No to co, taniej niż u nas? No taniej niż w Australii. No. No ale 22 000. Okej, wysiedliśmy, teraz misja nie umrzeć. Mamy w takiej okolicy nasz hotel. Wygląda bardzo spoko. Tutaj już wiem, że jest jakaś mega dobra tajska restauracja, gdzieś tu, bo patrzyłam. Musisz wejść na Airbnb, zobaczyć, gdzie mamy w ogóle, jak to się wchodzi. Czy tutaj może? 16 jakieś. No i tak, jak widzicie, pełno skuterów. Ale tutaj nasza ulica taka spoko. Bardzo dużo tu jest jedzenia różnego, więc będziemy mieli przynajmniej do tego blisko. O, właśnie ta tutaj jest tajska, podobno bardzo dobra. Udało się, kochani, jesteśmy w Wietnamie! I jesteśmy cali i zdrowi. Próbujemy wejść do Airbnb. Tutaj? Okej. Wchodzimy do naszego Airbnb. Mamy jakieś takie małe mieszkanko dla siebie. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Bardzo inaczej tu jest. Ja nigdy wcześniej nie byłam w ogóle w Azji. W sensie ja byłam tylko w Japonii wcześniej. Mówię o takiej Azji tutaj właśnie. Więc jest wszystko dla mnie nowe. Tutaj tak? I co, mamy jakiś kod? Okej. Tak. Okej, tak to wygląda. Aha, tu pani pisała, że jest właśnie pralka. Okej, idziemy na górę. Tutaj jesteśmy. Gdzie, na dole? A, Pinky Home, okej. Jakoś się zamyka? I tam u góry jeszcze są jakieś mieszkania. A my tutaj mamy pralka przy naszym tym. O, jest nawet apteczka, jakby potrzeba było. Tutaj woda. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Pralki to jeszcze nie będziemy potrzebować, prawda? Ale no. Okej, wchodzimy.
Jest światło gdzieś? Czy nie ma światła? Tutaj? O, chyba tak. O tak. Tada, no. Proszę, jest łóżeczko. Mamy to. Zamknijmy drzwi. Co nikt tutaj nie podglądał? Co to jest? Chyba ta kość zamyka. Okno, które się nie zamyka. O, okno, które się nie zamyka. A co tu jest? Chyba łazienka. Ej, łazienka? No, bardzo spoko. O, włączę od razu tutaj. Trzeba, pani powiedziała, że 15 minut przed trzeba włączyć to, żeby się nagrzało, żeby była ciepła woda. A że idziemy się myć od razu. Ej, tu nie ma prysznica. Aha. Tu jest prysznic. Jakby cała łazienka jest prysznicem. Okej. Mamy książki nawet do poczytania. Ręczniki tutaj takie. Zimno. Zimno, no. Tak, wiemy już, że na pewno w nocy zmarzniemy, bo ogólnie tutaj jest bardzo przyjemna pogoda, bo w ciągu dnia jest do 21 stopni, ale no na przykład teraz jest tutaj w środku zimno, więc na pewno zmarzniemy, ale to jest nieważne. Się weźmiemy ciepły prysznic przed i będzie git. I tak. Jest grzałka. Jest grzałka? Tutaj, no. A, okej. I płacimy za to 120 zł za noc. Także tak, bardzo dobra lokalizacja. Mieszkanko, jak mieszkanko. Teraz przeradzialiśmy się w kurtki, bo jest już chłodnawo. W takiej temperaturze to my ostatni raz byliśmy chyba w czerwcu tu w Australii. I idziemy szukać czegoś do jedzenia, bo jesteśmy bardzo głodni. Idziemy do tej tajskiej? Tutaj? No. Chodź. Idziemy. Tak to wygląda. Jeżdżą sobie autka. Nie, autka, skutery. To otwarte? O, znaleźliśmy restaurację z gwiazdką Michelina od razu, proszę bardzo. Nie wchodzimy tutaj, ale wygląda to niesamowicie. Pip, pip, pip. Co tu mają? Przyszliśmy sobie na jedzenie. Dużo restauracji było zamkniętych, więc wylądowaliśmy w hinduskiej ostatecznie. Trochę ludzi jest, więc to dobry znak. Czekamy na jedzenie. Są Hindusi. Są Hindusi? No tutaj. Więc to no. Proszę bardzo, mamy nasze pierwsze danie w Wietnamie, oczywiście hinduskie, ale co tam? My to zawsze tak lubimy mieszać kultury, prawda? Ale jakie ładne miseczki. Podoba mi się. Jemy. Jakie to było ostre! Ja nie lubię ostrego, a było bardzo ostre. Nikt nam nie zrobi takiej tiki masali, jaką my jedliśmy w Anglii. No nikt nam takiej nie zrobi. No ale cóż, spróbowaliśmy. Bip, bip. Tutaj pani jaki ma kapelusz, ja też taki chcę. Idziemy. Od tego ostrego aż mnie po prostu w gardle zatkał. Tutaj jakieś ciekawe sklepy. Pan tam chyba lustra robi. Tutaj jakieś rzeczy z metalu robią. Co? Co? Co mówiłeś? Wy tylko uważaj na te tutaj. To oni muszą uważać na mnie. Ale mnie pani spipczała, Boże. Ja tylko chciałam ponagrywać, proszę pani. Nawet nie idę po ulicy. Dużo takich tych jest. Ciekawe, do czego są te garnki, czy co to tam. Tutaj można ciekawe rzeczy kupić. No tu przy ulicy ogólnie można kupić, wydaje mi się, wszystko. Od gitary, flagę UK po wszystko. Patrz, chcesz małą gitarkę? Nie, to jest nazywa ukulele, o, ukulele. Po oczywiście ciuchy. Wszystko, wszystko. Ale no, spacer przy ulicy to trochę jak spacer przetrwania. Ale jakoś nam idzie na razie. Proszę, potrzebujecie sklep z farbami? Jest sklep z farbami. Potrzebujecie flagę? Są flagi. Błyskotki? Są błyskotki. Jest wszystko, kochani. Jestem tylko właśnie bardzo ciekawa,
czy to my po prostu jesteśmy teraz w jakiejś starszej części, czy tak rzeczywiście wygląda całe miasto. No jak jechaliśmy, to zdecydowanie to jest też taki vibe, jaki dostawaliśmy, także zobaczymy. Oczywiście jeszcze mamy czas na pozwiedzanie go, będziemy tu 4 dni, także zobaczymy. Szok. Nasze pierwsze przejście dla pieszych, gdzie są światła faktycznie, ale się nie dziwię. No raczej tutaj byśmy nie przeszli. Znaczy może byśmy przeszli, ale co bez nas zostało, to nie wiadomo. Tutaj coś ręcznie robią. Nie wiem co to było, ale ciekawe. Tak, na przykład tutaj mamy przejść przez ulicę i nie ma świateł ani nic. Tak. Chyba tam w lewo pójdziemy i spróbujemy tam gdzieś przejść. Idź tam, tutaj, da radę, nie? Aha, tutaj, okej. Przechodzenie przez ulicę tutaj to jest najbardziej stresująca rzecz, jaką robiłam w swoim życiu. Znaleźliśmy pasy, ale czy kogoś one obchodzą? Oczywiście, że nie, patrzcie. Musimy znaleźć jakieś tutejszych. O, patrz, za nimi, za nimi. Wiem. Się pod nich podczepimy i po prostu za nimi. No nie, no to inaczej to ja nie wiem. Trzeba by było z takim zrobić sobie własny taki lizak i stop. O, idą! Za nimi! Aha, patrz, oni taką mają taktykę, że najpierw w lewo i potem zaatakują. Nie, chyba idą dalej. Chyba idą dalej, aha. To trochę głupio, że ich śledzimy. Tutaj patrzcie, jaki raj. Chipsy o każdym smaku, o smaku kraba. Co tu jeszcze jest? O tego, ośmiornicy. Ośmiornica, a tu widzę sushi jest. Lejsy o smaku sushi. Nori. Nori to chyba nie... A, nie sushi. Seaweed. Nie wiem jak to jest. Tutaj są serowe lejsy. Jakieś inne. Tylko nie te seaweedowe, proszę. O, truflowe, patrz, są. O, Wagyu nawet. Kurczę. Nieźle. Tutaj normalnie są lody z czerwoną fasolą. No przecież to jest dziwne. Aha, a tu jest matcha i czerwona fasola. Co oni jedzą tutaj? Potem trzeba chyba jeść takie, żeby potem tak szybko po ulicach jeździć. A tu jest jakieś serowe coś. Ty lubisz ser? Weź sobie. Nie. Nie? Okej. No, w restauracji wzięli nam 3% za użycie karty. Ale chciałam powiedzieć, że to wszystko ogólnie tutaj wokół ma bardzo fajny klimat, taki inny bardzo. Ale na pewno coś, do czego trzeba się bardzo przyzwyczaić, dlatego to na razie tyle w tym vlogu. Następny, jak się przyzwyczaimy i będzie lepiej. Przejechałbym je, no przejechałbym je. Powiedz papa. Elo.